Przypomina mi się taka piosenka dawno temu, jej słuchałem i ona ma takie słowa. To ja narcyz się nazywam. I dzisiaj, moi drodzy, chciałem zwrócić waszą uwagę właśnie na to słowo i na pojęcia, które pod nim się kryją. Zauważyłem, że ostatnio w mediach to słowo robi olbrzymią karierę. Ja nie do końca jestem pewien, czy my je dobrze rozumiemy i czy aby na pewno to, w jaki sposób ono jest prezentowane, czyni nas szczęśliwszymi i pozwala nam budować zdrowe relacje. I dlatego dzisiaj zaprosiłem specjalnego gościa, Michał Sawicki. Witam cię serdecznie. Powiedz parę słów o sobie, czym się zajmujesz, zanim przejdziemy do rozkminiania narcyzmu i relacji z narcyzem. Pewnie, bardzo miło. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem, Cześć. kiedy osoby będą nas słuchać. Nazywam się Michał Sawicki, rzeczywiście jestem psychologiem, seksuologiem, terapeutą i to, czym się zajmuję, to jest praca seksualna albo praca z parami i tam też w kwestiach różnych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, pewnie sporo się dzieje. A oprócz tego prowadzę szkolenia, no i edukuję w social mediach. Okej. No myślę, że jesteś idealną osobą do tego, żebyśmy o tym narcyzmie troszeczkę porozmawiali i o funkcjonowaniu w relacjach z osobami, które mają tą przypadłość, bo ja chyba nie chcę używać słowa narcyzm. To jest jednak kwiat jest bardziej takie, dla to mnie prawda. niż jakaś osoba. Tym bardziej, że to słowo, tak jak powiedziałeś, stało się takim oklepanym w internecie. Wiesz co, no dzisiaj zasadniczo ja mam takie poczucie, że jak chcę ci dowalić, to cię nazwę narcyzem i tyle. To I prawda. to jakby już załatwia sprawę, ty masz problem, ja jestem ofiarą, cały świat się może skupić na moim cierpieniu i na szkalowaniu ciebie. To słowo rzeczywiście fruwa wszędzie, ale z twojej perspektywy, czym narcyzm jest, a czym narcyzm nie jest? I może zacznijmy w ogóle od tego. Jaka tutaj jest wyraźna różnica między jednym a drugim? To tak kontynuując trochę, cieszę się, że od tego zaczynamy, to takie fruwanie tego słowa w internecie, no bo zaburzenia narcystyczne są zaburzeniami osobowości, więc nie każda osoba, która coś zrobi, co jest nie po naszej myśli, od razu będzie takie zaburzenia osobowości miała. To, Mogę tylko jedną rzecz, że zaburzenie osobowości nie jest wyborem. to prawda. Bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, dlatego że zaburzenia osobowości narcystyczne, jeżeli je masz, to nie dlatego, że taką decyzję podjąłeś. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Dokładnie, za czyli o chwilę. tych podłożu, prawda? Skąd te kwestie się biorą. Więc ja jak patrzę na zaburzenia narcystyczne, które też są różnie w klasyfikacjach opisywane, na szczęście ta klasyfikacja obecna w Polsce, mam nadzieję, że jakoś na dniach się zmieni i Okej. według ICD-11 trochę bardziej będziemy dotykać sedna tego, co tam się dzieje rzeczywiście z osobowościami różnymi, nie tylko narcystycznymi, ale jest ta osobowość takim cierpieniem i to o tym cierpieniu pewnie też dzisiaj powiemy, bo jasne, na zewnątrz mam jakąś strukturę, coś pokazuje, jakoś się zachowuje w sposób taki, który może być odbierany bardzo niefajnie, ale rzeczywiście jak patrzę na pacjentów, którzy mają zaburzenia narcystyczne słabsze, mocniejsze, albo gdzieś jakiś taki rys narcystyczny, to rzeczywiście w środku wcale nie czują się super. Zdecydowanie się nie czują super. Ja bym powiedział nawet, że one się często w ogóle nie czują. Bardzo ładne. I myślę, że Z adekwatne. naciskiem na się, a nie czują. Ale to za chwilę jeszcze. Wiesz, mnie edukowano, jakoś zostałem z tym, że to słowo narcystyczne to ma w ogóle 3 aż wymiary. Może być rys narcystyczny, może być osobowość narcystyczna i może być zaburzenie narcystyczne. I to są wbrew pozorom dosyć różne historie, chociaż oczywiście mają jakiś wspólny wątek, natomiast różnie się objawiają. Ale zanim do tego dojdziemy jeszcze, to mówisz, że też edukujesz i w mediach i tak dalej. Jak sądzisz, dlaczego to słowo tak żre teraz w mediach, że tak się brzydko wyrażę? Narcyzm. Czemu to tak żre? Czemu to się takie modne stało i takie chodliwe? To mam wrażenie, że te słowa się zmieniają, czyli lubimy się obrażać albo wyzywać jakimiś takimi medycznymi określeniami. Tak było z zespołem Downa, tak było z upośledzeniem umysłowym. I rzeczywiście to, co musimy robić też w medycynie psychologii, to niestety zmieniać te słowa, bo zaczęły być one na tle Albo stety pejoratywne, właśnie. albo stety. Ale powód był tego taki, że stały się na tyle pejoratywne, że szukamy jakichś nowych określeń, które nie będą tak stygmatyzować. I teraz rzeczywiście mamy narcyza, mamy toksyka. Wcześniej na zaburzenia borderline też była taka jazda. Mam wrażenie, że to tym się wyzywano. Tak, no narcyz i toksyk. To mam wrażenie, że to są dwa takie Teraz toksyk obecnie. wchodzi już. Toksyk stał się takim słowem, które zaczyna być nawet częściej stosowane, bo ono jest bardziej pojemne, wiesz. No, narcyzm to Wszystko jednak... można pod toksyka podpiąć. Toksyk to już w ogóle, wiesz, tak. Ale dobra, skoro już jesteśmy przy tych narcyzach czy toksykach, dla wielu to samo na dobrą sprawę, nie bardzo rozróżniają to. Co to przykrywa ta nomenklatura tak naprawdę? Bo mam poczucie, że to jest zamiast czegoś. To wyzywanie się, czy to używanie tego słowa? Jedno i tak? drugie. To, że wiesz, ja używam w mediach na przykład narcyzmu, czy nie narcyzmu, tylko narcyza. O, to też ważne, bo to nie są rozmowy o narcyzmie, tylko o narcyzach.
Dla mnie zupełnie różne rzeczy. Ukierunkowaniem często na jedną płeć. Prawda? No, może powiesz też jaką? No, na męską. No, No, i oczywiście. rzeczywiście gdzieś tam tych zaburzeń osobowości narcystycznych jest więcej u mężczyzn, ale to też nie o to chodzi. Nie? No W właśnie, tym to też za wyzywaniu. chwilę sobie do tego dojdziemy. Mam poczucie, że to jest zamiast czegoś, zamiast mówienia o czymś innym. Nie wiem, czy czujesz, co może być, czego maską może być właśnie to Mam szafowanie swoje narcyzmem. podejrzenia, ale jestem bardzo ciekaw twoich. No to może się wymienimy. Zacznijmy od twoich. Bo rzeczywiście zobacz, że jak mówimy o narcyzach, to nie spotkałem się z takim tekstem, który by napisał: odkrywam w sobie jakieś niefajne cechy, albo jakoś zastanawiam się, czy nie mam cech narcystycznych, czy nie jestem narcyzem. Zwykle to jest właśnie przerzucanie, tak jak powiedziałeś na wstępie, trochę tej odpowiedzialności za różne niepowodzenia, zachowania, za to, że związek nam się nie udał, za to, że nie wiem, doszło do zdrady, za to, że coś tam się pojawiło, to rzeczywiście łatwiej nam zrzucić winę na drugą stronę, nazwać ją w taki albo inny sposób i wtedy troszeczkę mam czyste pole, jeżeli chodzi o siebie. Tak, nie muszę brać odpowiedzialności za swoje wybory, za swój sposób funkcjonowania w relacji i tak dalej. No, cała wina leży po drugiej stronie, ja jestem okej. Ja myślę, że to jest w ogóle pewnego rodzaju ilustracja takiego szerszego trendu, jakby przekazywania odpowiedzialności za swój dobrostan na świat zewnętrzny. A narcyzm czy toksyk to są tego emanacje. Takie mam poczucie. Łatwiej powiedzieć, że to z tobą jest coś nie w porządku i to twoja wina, niż znaleźć swój obszar, który spowodował, że zaprosiłem cię do relacji na przykład i tak dalej. Ale czy rzeczywiście z osobami narcystycznymi jest tak łatwo, to sobie za chwilę na to pytanie odpowiemy. No ale spróbujmy zdefiniować, po czym poznać to, że ktoś ma zaburzenie narcystyczne, rys narcystyczny albo osobowość narcystyczną. I to nie mam na myśli, po czym poznać na ulicy, że ta osoba, którą widzę, to prawdopodobnie jest, tylko czy ja przypadkiem sam w sobie nie noszę tego rodzaju cech, mówiąc wprost. I zawsze przy takim definiowaniem mam jakąś, zaraz sobie o tym powiemy, tylko też pewnie zacznę od tego, co najczęściej się pojawia jakoś u mnie w komentarzach, żeby nie diagnozować się samodzielnie ani siebie, ani innych osób, tylko rzeczywiście, jeżeli zauważamy, tak jak mówisz, pewne rzeczy, które się powtarzają, bo wyobrażam sobie, że o większości tych rzeczy, o których będziemy dzisiaj mówić, każda osoba mogłaby z nas jakoś złapać takie wydarzenie w swoim życiu, że w taki sposób się zachowałem, albo gdzieś spotkałem osobę, Jasne. która tak postąpiła. Czy to nie jest tak, że wszystkie inne osoby nie mają takich zachowań, tylko rzeczywiście u osób, o których dzisiaj rozmawiamy, z rysem, z osobowością czy z zaburzeniem, one mogą być stopniowo też częściej, bardziej jakoś tam zaznaczone w strukturze tych osób. No bo to może być jakieś takie, jak słyszymy słowo narcyz, to rzeczywiście to, co pierwsze przychodzi do głowy, to wchodzimy do mitologii, powiedziałeś o roślinie. Zakochany w sobie, prawda, nie widzący, kompletnie nie tak to wygląda. Znaczy w mitologii tak, ale Tak. w rzeczywistości, o której my tu rozmawiamy, jest zupełnie inaczej. I rzeczywiście osoby z zaburzeniami osobowości narcystycznej, czy z osobowością narcystyczną mogą mieć takie, albo budzić takie wrażenie, że myślą tylko o sobie. Wrażenie. Albo że rzeczywiście dążą do, znaczy nie, że, no bo dążą do tego podziwu też momentami, albo chcą jakoś budować relacje na podziwie, nie na budowaniu takiego partnerskiej relacji, tylko na wyciąganiu korzyści z bycia w relacji z kimś innym. Tam może być też wybuchowość, znaczy jakaś taka wrażliwość duża na krzywdę, na krytykę, na zwrócenie uwagi, niekontrolowana bardzo często. Może być jakaś arogancja, impulsywność w tym, spora emocjonalność, ale to są znowu tylko objawy. Ja tak jak to, co dorzucam do tego, że jak rzeczywiście pracuję z osobami i nie zawsze się to potwierdza, ale czasami trudno mi wyczytać, o co tej osobie chodzi. Czy ona mnie lubi, czy ona mnie podrywa, czy ona ma jakieś inne zamiary wobec tego, dlaczego jest w taki sposób, a nie inny, na przykład sympatyczna względem mnie. Nie? Więc możemy sobie powiedzieć, że te osoby dążą do podziwu, mają jakieś takie zachowania, które nie biorą pod uwagę innych, tylko skupiają siebie w centrum. Ale znowu, to jest tylko ta struktura, mówiąc tak poznawczo-behawioralnie, w strategiach, w tym jak ja podchodzę do świata, jak ja siebie prezentuję, a pod spodem w tej strukturze poznawczej, czy w tym takim budowaniu własnej tożsamości, własnego ja, tam momentami jest krucho. Moi drodzy, w momencie, kiedy nagrywam tę krótką migawkę, ten niszowy kanał ma już prawie 70 000 subskrypcji, za co bardzo wam jestem wdzięczny. Jeżeli chcecie dalej wspierać rozwój tego kanału, to każda łapka w górę, każda subskrypcja bardzo pomagają w tym, żeby materiał, który tu prezentujemy, docierał do większej ilości osób. Dziękuję. Kiedy mówimy o tym, że ta osoba sięga po podziw, to takie pierwsze myślenie to jest takie, że ja sam siebie widzę
jako kogoś super wyjątkowego i teraz oczekuję potwierdzeń tego ze świata zewnętrznego. A w przypadku osoby narcystycznej, że tak się już wyrażę w uogólnieniu, no to jak to do końca jest, słuchaj? Czy ja rzeczywiście jestem taki bardzo skoncentrowany na swoim ja i nieprzypadkowo używam słowa ja? Czy może nie? Czy może jest jakiś inny kłopot, który generuje te postawy? Bo pytanie, jeżeli ja rzeczywiście miałbym duże poczucie własnej wartości, poczucie swojej wyjątkowości, to ja czy bym potrzebował takiego potwierdzenia wszędzie Prawda? tego. No dokładnie. To jest jednak pewna strategia chronienia czegoś, co kiedyś zostało bardzo silnie zranione. I jakby wykształcenie tej postawy do świata, ono jest związane z pewnymi okolicznościami, w których my funkcjonowaliśmy, czy to w domu rodzinnym, czy w domu rodzinnym i jeszcze też okolicach tego domu rodzinnego. Może pójdźmy bardziej w tamtą stronę i sprawdźmy, jak wygląda taki dom rodzinny, który no, ma dużą szansę sprawić, że osoba, która w nim dorasta, wzrasta, no, wykształci ten rodzaj ochrony, którą nazwiemy tutaj właśnie narcyzmem szeroko pojętym. Jak pójdziemy za tym, bo to też mi się bardzo podoba, to takie chronienie siebie. Czyli znowu te strategie narcystyczne są po to, żeby ochronić coś skrzywdzonego pod spodem, coś kruchego, niepewnego, co może brzmieć tak, że nie zasługuję na miłość, na uznanie, czy że jestem beznadziejny, czy że właśnie jestem wcale nie taki wyjątkowy, jakby mi się wydawało, ale jakby świat ode mnie oczekiwał, żebym był. To tych domów pewnie nie jesteśmy w stanie tak określić wszystkich, jak one mogą wyglądać, ale pierwsze, co przychodzi na myśl, to tak, że jakoś to dziecko jest niewidzialne. No właśnie. Tym takim... To jest bardzo ważne, że jesteś niewidzialny, nie? Czyli nie widać ciebie. Ciebie jako osoby, ciebie jako dziecka, ciebie jako członka rodziny. Mogą być widzialne twoje osiągnięcia na przykład. Mogą być widzialne twoje błędy. Albo możesz być widzialny w momencie, kiedy jesteś potrzebny danemu systemowi rodzinnemu, ale tak na co dzień, w takim prawdziwym ty, to rzeczywiście może być trudno. No i właśnie, co to powoduje dalej? Co sprawia, że taką, a nie inną ochronę wykształcamy, którą tu nazywamy szeroko pojętym narcyzmem. Jeżeli jestem w takim domu, w takim środowisku się wychowuję, dorastam, jestem niewidziany jako osoba, tylko jestem widziany przez pryzmat swoich osiągnięć albo wręcz przeciwnie i tak dalej, to co ja wiem o sobie tak na dobrą sprawę? Jak w tym domu sobie rosnę? Niewiele. Okej, prawda? Wiem, co się opłaca, co się nie opłaca. O właśnie, tak. Jak muszę przetrwać w tej dżungli rodzinnej, co tam w cudzysłów. Ale jeszcze, żeby to też, wiesz, sorry, że tak cię trochę tutaj, wiesz, w psychopatologię prawie wciągam, co się opłaca, a co się nie opłaca, żeby co? Bo to żeby też, emocjonalnie też siebie uchronić jak najbardziej. prawda? Czyli żeby na przykład pewne moje potrzeby relacyjne, one jednak były zaspokajane. No, nie wiem, Bo czy, cały czas je mam, prawda? no właśnie, nie wiem, czy ty znasz człowieka, który nie ma potrzeby bycia ważnym dla kogoś. Tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Nie to, że ma wyparte lub zaprzeczone, tylko mówi, nie, w ogóle mi to nie... Szczególnie jak ma 5 lat. Okej? Cały świat się opiera na tych ważnych osobach dla nas. No I właśnie. być najważniejszym dla kogoś. Czyli właśnie w tym duchu dorastam. Nikt nie zwraca na mnie uwagi, znaczy na to, kim ja jestem tak naprawdę. Nie to, że na mnie, w sensie, że się pętam po domu. Bo to czasami widzą. Bo to widzą nawet często i to komunikują, no nie? Ale nie chcą mnie poznać, nie chcą się zaznajomić z tym, co ja sobą reprezentuję, a jeżeli nawet to się dzieje, to często jest to deprecjonowane. Czyli taki, jaki jesteś, to nie. Ty musisz i dopiero wtedy dostaniesz, nie wiem, podziw, uwagę, miłość, cokolwiek, wyrażoną na różne sposoby. I to w związku z tym zaczyna sprawiać, że no, przyjmuje ta osoba pewną strategię sięgania po uwagę, miłość i tak dalej, poprzez między innymi wzbudzanie podziwu między innymi. Mi się podoba taka metafora, znaczy podoba, która, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, która opisuje takie jądro narcyzmu, że to jest trochę tak, jakbyś wyszedł na stadion, na którym siedzi cała masa ludzi, ale są zgaszone światła. I dopóki te światła na tym stadionie nie zapalą się, ciebie nie oświetlą, to nie tylko ci ludzie cię nie widzą, ale ty też masz wrażenie, że nie istniejesz. I dopiero w momencie, jak te światła cię oświetlą, a ty zobaczysz reakcję ludzi na siebie, to dopiero wtedy zauważysz, że w ogóle jesteś. Nie wiem, czy to się pokrywa z twoim myśleniem o narcyzmie. To bardzo mnie zaskoczyłeś, bo absolutnie się zgadzam. Bo poszedłem pierwszą myślą, powiedziałeś o stadionie, to pomyślałem sobie, że w ogóle świat znanych osób to jest trochę takie wychowanie do narcyzmu. Rzeczywiście, jak masz osiągnięcia, spełniasz wymagania, oczekiwania, albo jesteś jakiś, to dostajesz uwagę, podziw, a jeżeli jakoś odbiegasz od tego ideału, czy tych
idealizacji w mojej głowie, to automatycznie jest dewaluacja albo krytyka ciebie. Ale to fantastyczne porównanie, które powiedziałeś. No bo rzeczywiście ja nie widzę siebie. Ja widzę siebie w reakcjach innych osób. Dokładnie tak. I dlatego też moje zachowania są po to, żebyś ty zareagował. Prawie, że jakkolwiek. Bo najgorsze, co mogę dostać, to obojętność, to Brak znaczy to reakcji, brak reakcji. Bo Prawda? nawet ta krytyka czy negatywna uwaga jest uwagą. I my rzeczywiście na przykład u takich znanych osób często widzimy ich zachowania, które są skandalizujące z takiego poziomu, nazwijmy to szeroko pojętej moralności, ale u podstaw jest właśnie ta strategia. Po coś one są. Tak, że nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, prawda? To prawda. A my to tłumaczymy bardzo często na zasadzie takiego próżnego szukania podziwu, czy czegoś takiego. Oczywiście nie wszystkie osoby, które w ten sposób się zachowują, faktycznie to jest to źródło, o którym my tutaj rozmawiamy, ale mi bardzo zależało na tym i zależy na tym, żebyśmy my zauważyli, że ten sposób funkcjonowania, który rzeczywiście ma podłoże narcystyczne, nie tylko jest to nazywane gdzieś tam w mediach społecznościowych, to jest wymiar bardzo dużego cierpienia, polegającego na tym, że ja bez ciebie, bez twojej reakcji na mnie, to ja właściwie nie istnieję. I to cierpienie bardzo trudno dostrzec. Tak. Bardzo trudno z nim Ono jest zempatyzować. bardzo schowane właśnie, nie? Przebić się przez tę warstwę struktur. To naprawdę wymaga dużo też takiego, nawet jak już wiem, do czego się dobijam, tak sobie myślę nawet o terapii, to wymaga sporo pracy, empatyzowania i takiej chęci zobaczenia tego skrzywdzenia pod spodem. Okej. Czyli możemy powiedzieć, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli w domu, w którym wychowujemy dziecko czy dzieci, nie będziemy zainteresowani jego indywidualnością, że tak się wyrażę, czyli tym, jakie ono naprawdę jest, a skupimy się na tym, na ile ono spełnia lub nie spełnia nasze oczekiwania, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że kawałek narcyzmu w jego osobowości może się pojawić jako strategia po prostu sięgania po uwagę i stawania się ważnym do realizacji potrzeb relacyjnych. Nie wiem, czy się zgodzimy tutaj z tym. Czy jakiś kawałek tak osobowości, rysu, nie? Gdzieś te strategie... Stąd takie spektrum ta mamy dosyć duże, nie? Ale mamy jeszcze drugą stronę medalu, mam poczucie, która chyba mnie martwi, no serio mnie to martwi, jeszcze bardziej. To jest świat mediów społecznościowych, kultura, w której żyjemy. Mam poczucie, że to jest kultura, która promuje wręcz takie, a nie inne zachowania, które jakoś z tą skalą narcystyczną się łączą. Masz jakieś konkretne? No wiesz co, no na przykład ta ekspozycja na przykład na Instagramie i tak dalej, czyli wzbudzanie podziwu, no każdy przytomny człowiek, Czyli wszystko, na czym one są zbudowane. każdy przytomny człowiek wie, że to, co widzimy, nie wiem, na Facebookach, co widzimy w mediach społecznościowych szeroko pojętych, typu Instagram i tak dalej, no to nie jest rzeczywistość, tylko to jest jakiś fragment rzeczywistości, często podkolorowany i to uwaga niekoniecznie w to, że mam wybitnie dobrze. Mogę też mieć wybitnie źle. Ale I to, będzie też jest, jakoś. I to też jest wymiar narcystyczny w tej sytuacji, prawda? Więc to wzbudza właściwie te media, moim zdaniem, one dają możliwość sięgnięcia po tą uwagę, która w wyniku właśnie rany narcystycznej no cały czas potrzebuje tej uwagi. I to na dużą skalę, ale też tworzy duże zagrożenie. Ponieważ no, jeżeli ja się karmię reakcjami, no to jak te reakcje znikają, to się pojawia znane mi bardzo dobrze cierpienie. Czyli znowu te światła gasną. Nie? No bo te światła gasną i to wzbudza we mnie potrzebę ciągłego szukania tych interakcji ze światem zewnętrznym według tego schematu wzbudzania podziwu. A zatem, nie wiem, mam poczucie, że narcyzowi nie chodzi o podziw, tylko że jest to narzędzie dostawania uwagi po prostu, nie? Dostawania czegoś, na co każda osoba zasługuje, albo czegoś, co jest dobre, tylko rzeczywiście nie sposoby, w jakie nauczyła się, albo otoczenie nauczyło ją od dziecka. To jest bardzo ważne, wiesz, bo narcyzm, znów podkreślę to, szeroko pojęty, to jest kwestia związana z relacjami. Tak? A to oznacza, że jako dorosłe osoby, my wchodząc w relacje, mając tą trudność narcystyczną, tą ranę narcystyczną, te relacje na ogół budujemy w bardzo specyficzny sposób. Jak to wygląda z twojej praktyki zawodowej? Kiedy widzisz osoby, które mają rys narcystyczny, czy są w tym spektrum, z czym one się mierzą w relacjach, a też z czym się mierzą ich partnerzy? I rzeczywiście ten sposób budowania relacji jest dość specyficzny, no bo jeżeli pomyślimy sobie o tym, że
potrzebuję uwagi, mam takie strategie zaspokojenia bliskości, uwagi, bycia w ogóle jakąś zauważonym, to też nie do końca jestem zainteresowany drugą stroną. Czyli też nie do końca interesuje mnie to, jakie masz trudności, problemy, jaki jesteś w momencie, kiedy jesteś nudny, kiedy nic nie robisz. Ta relacja ma mi coś dawać. Ma być jakąś strategią zaspokajania moich Używanie po prostu mamy w tej relacji. I myślę, że rzeczywiście możemy pozwolić sobie na takie słowo, bo empatyzowania tą z drugą stroną w relacji, no, nawet jak ono gdzieś tam się momentami pojawia, to nie za bardzo o to chodzi. Czyli jesteś mi potrzebny po coś, potrzebna po coś i póki spełniasz te moje oczekiwania, to ta relacja ma prawo jakoś funkcjonować. A jak wygląda tworzenie takiej relacji przez osobę, która właśnie ma tą trudność, tą ranę narcystyczną? Jaka jest dynamika, jak się zaczyna taka relacja, co się w niej dzieje i tak dalej? I teraz się uśmiecham, bo ona bardzo często na początku jest fantastyczna dla osoby, która wchodzi w relację. Fajerwerki, love bombing, wow. Tak, czyli rzeczywiście osoba z rysem czy z osobowością narcystyczną może nam dużo dawać na początku. Okay. Czyli zalewać, tak jak powiedziałeś, tą miłością, prezentami, jakimiś takimi, nie wiem, planami na przyszłość, czy po tygodniu już jakąś wizją tego, co będziemy robić za rok, za 2. I to rzeczywiście trochę jest zrozumiałe w tym takim wyrzucie dopaminy na początku zakochania, gdzie większość z nas troszeczkę wariuje, czyli tam czoło się wyłącza i funkcjonujemy nie do końca racjonalnie. Jasne, łaskawco, troszeczkę, no okej. A tutaj dodatkowo wchodząc w taką relację z osobą, o których mówimy, no to ten efekt wow może być jeszcze większy na początku. Czy to jest taka świadoma strategia, czy nie? Czy to jest tak, że taka osoba, która ma tą ranę narcystyczną, wchodzi właśnie w relację z nową osobą, to tam jest to przemyślane, to jest jakiś plan, to jest takie działanie, które w Excelu jest... spisane. Tak. Czy to jest taka strategia, wiesz, intencjonalna, czy raczej inaczej to wygląda? Bardziej już jako strategia po prostu tej osoby. Czyli nieintencjonalna, tak jak powiedziałeś na początku, ważne zdanie, że kwestia osobowości to nie jest wybór. To nie jest nasza decyzja. To jest cała struktura, którą mamy, naszego ja. Więc rzeczywiście to, co się dzieje u osób z osobowością narcystyczną, to jest takie patrzenie na partnera, partnerkę poprzez, czy ja ciebie widzę, ale w jakiejś części, a resztę sobie dopisuję. Czyli mocno cię idealizuję i dopóki ty spełniasz ten mój idealny taki obrazek, no to jest dobrze. Czyli to nawet to takie... Co to znaczy, że jest dobrze? Że jakoś ta relacja może funkcjonować. Czyli, że ja tobie też daję różne rzeczy. Tobie też tak? daję. Czyli to jest troszeczkę tak, że ja tobie daję dużo, ale ty musisz grać moją grę. Czyli być na moich zasadach. To nie jest tak, że ja tobie daję dużo i pozwalam na wszystko. Nie, tam są pewne przez osoby narcystyczne zaznaczone rzeczy, które powinny się dziać, żeby właśnie móc sobie używać. Dasz jakiś przykład takiej relacji, która mogłaby pokazać, na czym polega to zaznaczanie tych rzeczy, które się muszą zadziać? No, jeżeli rzeczywiście pójdziemy za tym, że potrzebuję uwagi, czy jakiegoś bycia najważniejszym dla ciebie w taki nie do końca zdrowy sposób, no to ja ci mogę dawać prezenty, możemy sobie jeździć, możemy jakoś pokazywać się w mediach społecznościowych i póki jakoś nadążasz za moim trybem albo realizujesz mój plan, no to rzeczywiście będę cię idealizować. To znaczy będę ci mówił rzeczy, które chcesz o sobie słyszeć, których do tej pory nie słyszałaś i tak dalej. A czy to przypadkiem trochę nie jest właśnie narcystyczne? Takie docenianie z tego poziomu właśnie, wiesz, bycia niewidzianym. Pytanie, jakie osoby wchodzą w relacje, prawda, z osobowościami narcystycznymi. Czyli co takiego w sobie mamy? No bo jedno to jest rzeczywiście osoby, o których sobie rozmawiamy dzisiaj, ale z drugiej strony patrzymy, że ktoś z nimi funkcjonuje. Jakieś osoby są wokół, jakieś osoby wchodzą w takie relacje, jakieś osoby potrzebują tego bombardowania miłością, czy takiego też bycia albo uważnienia siebie też przez znakomitą osobowość obok mnie. No i jakie to osoby? Jakie zauważasz tam? No, deficyty mam poczucie, które prowadzą nas do relacji z osobą narcystyczną. No to zacząłbym od poczucia własnej wartości i tego określenia rzeczywiście, gdzie są moje granice, na co ja sobie pozwalam, czego potrzebuję. Bo znowu, po co mi jest potrzebne takie bombardowanie miłością na początku? Czemu ja na to jakoś reaguję? Czemu co na przykład jest to potrzebne komuś? No bo jakoś mi czegoś brakuje też w sobie. A czego na przykład może brakować? Z twojej praktyki, jeżeli masz takie momenty w głowie, kiedy myślisz o konkretnych osobach, to po co tam sięgają? Czy to jest jakiś deficyt bycia niekochanym przez
nie wiem, ważną osobę, czy... No i znowu, żeby jakoś nie powtarzać, że dwie osoby narcystyczne się złączą ze sobą, to rzeczywiście, bo tam też u osób, u partnerów, partnerek też może być deficyt i poczucia własnej wartości, uwagi i kochania, takiej bezwarunkowej bliskości, miłości. I to może prowadzić do tego, że nagle pojawia się przede mną Sezam w postaci... Wspaniała, charyzmatyczna osoba, która jakoś ma jeszcze osiągnięcia zawodowe albo się społeczne. mną interesuje. I mną się interesuje, Kurza zwraca na mnie twarz. uwagę. I jeszcze Ale- otwiera świat przede mną. Okej, czyli pojawia się przede mną szansa, która do tej pory była albo nawet nie moim marzeniem, a tu nagle to się zamienia w rzeczywistość. No i jednocześnie tak. się uzależniam trochę od tego, nie? Uzależniam, czyli znowu nie pozwalam sobie zadać pytanie, czy coś tu nie jest podejrzane. Czemu ta osoba rzeczywiście tyle mi daje na początku? Czy to właśnie nie jest trochę wymiar takiego, wiesz, papierka lakmusowego, kiedy jestem w relacji ze sobą, od której czuję się uzależniona emocjonalnie. Po czym poznać, że jestem uzależniony emocjonalnie od kogoś? Po reaktywności czyli co się dzieje ze mną, z moimi emocjami, w zależności od tego, jak się zachowuje, co prezentuje druga strona. Czyli jakie to są symptomy, na które warto zwrócić uwagę? Czyli to takie, co u dzieciaków często zauważamy, albo, no bo są zależne od rodziców, że na przykład wiedzą, czy rodzic idzie wkurzony, czy smutny, czy zadowolony. Po tym, jak skrzypi podłoga, jesteśmy w stanie wyczytać, w jakim nastroju mama wchodzi do domu z pracy. Jeżeli ja na przykład do mojego partnera lub partnerkę zaczynam reagować na takiej zasadzie, że zaczynam estymować jego nastroje, to już może być sygnał, który skłania do tego, że mogę być w zależności, uzależnieniu Czyli świetnie emocjonalnym. czytam te emocje, przewiduję, albo robię profilaktycznie tak, żeby nie doprowadzić do jakiejś emocji, albo jak ta emocja się dzieje, to biorę za nią odpowiedzialność, staram się jakoś zmniejszyć, powiększyć w zależności od tego, która emocja jest dla mnie bardziej przyjemna do obcowania. Na co jeszcze mogę zwrócić uwagę, chcąc rozpoznać, czy nie jestem w uzależnieniu emocjonalnym? To jeszcze potrzeba autonomii, przychodzi mi do głowy, na ile ja rzeczywiście potrafię podejmować autonomiczne decyzje. Czy nie Okej. muszę wszystkiego konsultować z drugą stroną, czy nie ma we mnie lęku przed tym, jak druga strona zareaguje na coś, co powiem, zrobię. Na wyrażanie też moich emocji, czy mam do nich prawo. Czy ja sobie daję, czy ja mam prawo w tej relacji? Czy ja sobie daję prawo i w ogóle w tej relacji, bo pewnie jak sobie nie daję prawa w tej relacji, to mogę mieć generalnie trudności w tym, żeby dawać sobie prawo. Wiesz, mam takie poczucie, że kiedy myślimy o takiej dynamice funkcjonowania w relacji z osobą narcystyczną, to z jednej strony osoba narcystyczna używa swojego partnera, a z drugiej strony ta osoba, która jest partnerem osoby narcystycznej, staje się funkcją. Znaczy ona jest w funkcji do właśnie swojego partnera, czyli stara się spełnić jego oczekiwania, stara się sprostać jego wyzwaniom, a właściwie to znika jako osoba autonomiczna. Mam takie wrażenie, że jak jesteśmy dłużej w takiej relacji, to przestajemy być tym, kim byliśmy czy jesteśmy, a stajemy się trochę projektem, który ma spełniać oczekiwania osoby narcystycznej albo tej relacji, w której funkcjonujemy. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Jak zacząłeś mówić o tym, że osoba narcystyczna używa, to pomyślałem sobie też, czy ta druga strona nie używa osoby narcystycznej po No coś. właśnie, tak. Nie? Bo to mnie może zabezpieczać przed bliskością. No bo rzeczywiście z osobowością narcystyczną takiej 100% bliskości nie zbuduję. Więc może jeżeli bliskość jest dla mnie jakoś zagrażająca, to jest taki bezpieczny kawałek, że sobie będziemy funkcjonować jakoś obok siebie. Aha. I rzeczywiście mam takie pary w gabinecie, gdzie jedna osoba z taką osobowością narcystyczną jest, a druga sobie z nią funkcjonuje. Każda realizuje się. I jak mówimy o unikaniu bliskości, to unikaniu czego wtedy w takiej relacji? Czyli czego w ramach tej... Słowo bliskość, wiesz, też jest To bardzo jest ogromne, pojemne, tak jak no, nie? bezpieczeństwo czy cokolwiek No. innego, nie? Możemy sobie pod to Tak, podpiąć, co chcemy. Czyli czego unikam? Znowu musimy sobie zobaczyć, co ewentualnie u tych partnerów, partnerek bliskość może zrobić złego w ich odczuwaniu, czyli czemu może być zagrażająca, czy im zabiera za bardzo przestrzeń, czy nie pozwala im na wyrażanie emocji, czy stawia jakieś za ciasne granice, czy ma za duże oczekiwania w ich doświadczeniach z bliskości z innymi osobami ważnymi w swoim życiu. Czyli jeśli to dobrze rozumiem, to jest tak, że jeżeli jestem z taką osobą i jestem po to, żeby unikać bliskości, to też jestem po to, żeby nie pokazywać, kim jestem, czyli nie być autentycznym. A zatem nie mówić o swoich prawdziwych granicach, nie mówić o swoich prawdziwych potrzebach, nie pokazywać swoich prawdziwych emocji, tylko grać w pewną grę, która w tej relacji jest taką grą dosyć specyficzną, a jednocześnie no, trochę jak, wiesz, efekt albedo,
kąpie się w blasku gwiazdy, która jest obok mnie, czyli właśnie osoby narcystycznej, która taki blask bardzo często wokół siebie stwarza. Czy ja sobie siedzę w swojej skorupce? Jest mi w miarę bezpiecznie? Mam właśnie tę osobę, która rzuca Lub blask. korzystnie, bo nie tylko bezpiecznie. Bo Lub też korzystnie. te tak, wycieczki, bo... wiesz, też są fajne. Nie? Absolutnie. Nie? A rzeczywiście jakoś nie musimy się otwierać, nie musimy się zwierzać sobie, nie musimy w ogóle pokazywać sobie niektórych emocji. Wiesz, to jest dosyć częste wbrew pozorom, że ludzie są w relacjach i się nie znają kompletnie. Oni są zajęci jakimiś pozorami, jakimiś robieniami rzeczy, natomiast robieniem rzeczy, nie robieniami. Natomiast pytanie o potrzeby, co ty naprawdę potrzebujesz, jak cię naprawdę czujesz, jakie ty masz emocje, w ogóle nie występują w takich relacjach. Trochę jak w pracy. Jak zacząłeś o tym mówić, to mi się pojawiło, że to jest taka relacja, jak nie wiem, z kolegą w pracy, z którym W jakiejś jakoś blisko sprawie. nie jestem, tak. Tak, a nie w kontekście bliskości, tylko w jakiejś sprawie, no nie? W jakichś sprawach. Czyli w mamy tym jakiś przypadku. projekt. Może Mamy to, projekt. i tym projektem może być wspólne mieszkanie, wspólne podróże, czerpanie korzyści z tego, że jesteśmy razem społecznie na przykład. Aha. A wiesz co, a jaka jest szansa na to, że będąc w relacji narcystycznej długoterminowo, my się tam w sumie dobrze czujemy? Jest. Jest taka szansa, no proszę. Bo to trochę, wiesz, zadaje kłam tej narracji, którą tutaj cały czas słyszymy, że jak już spotykasz narcyza, to już dewastacja koniec. na 100% jest, no nie? I pewnie tak jest niejednokrotnie, ale mówisz, że jest szansa długoterminowo funkcjonować i czuć się dobrze. Jak to wtedy wygląda? I teraz mam w pamięci rzeczywiście kilka par, które tak funkcjonują. To są osoby, które dość dobrze radzą sobie zawodowo, obie. Czyli też być może ta osoba narcystyczna trochę wyciąga mnie jakoś społecznie czy zawodowo, jest w stanie mi pomóc. Albo rzeczywiście mamy jakiś projekt, który realizujemy razem, a każda z osób ma sporą część taką obok. Niewspólną. Niewspólną, autonomiczną, Okay, tak. której nawet ci nie pokażę Aha. i ty się w nią nie wtrącasz, ja się nie wtrącam swoją. Nie chcę nawet tego układem, nie? To też jest jakiś rodzaj relacji, bo tam też są emocje, tam też może być tęsknota za drugą stroną, tam też może być jakiegoś rodzaju przywiązanie. Może trudniej o empatię, czy o taką bezwarunkową miłość, ale te emocje są wspólne plany, projekty. I można tak żyć dosyć długo. Można tak żyć dosyć zadowoleniu. długo. W zadowoleniu, w spełnianiu siebie i w realizowaniu się gdzieś może poza tą relacją. Wiesz, ja też mam w tej chwili w pamięci kilka takich par. Oczywiście ja nie znam par, bo pracowałem tylko z jedną osobą, ale w tej opowieści było tak, że czy to mężczyzna, czy kobieta, to spotkali się w jakiejś sprawie i to zresztą było nazwane nawet, wiesz. Mężczyzna, który zawodowo się bardzo realizował, nie poszukiwał bliskości z kobietą. To go nie interesowało takiej bliskości, o której my tu rozmawiamy, wiesz, otwarcia się przed nią, pokazania swoich emocji. Jemu kobieta była konkretnie do czegoś potrzebna i ta kobieta związała się z nim też w jakiejś sprawie i to było komplementarne. I dopóki ten system funkcjonował, to oni ze sobą też funkcjonowali. Ja nie umiałbym powiedzieć, że oni są szczęśliwi czy nie. To chyba nawet nie ta kategoria tam była, ale oni byli zadowoleni z tego związku. Co ciekawe, ten związek był hermetyczny w tym sensie, że nikt z trzeci tam nie miał szans się dostać, bo jakby ten, no tu właśnie związek, już miałem powiedzieć układ, ale jednak powiem związek, on zaspokajał istotne potrzeby, właśnie po które te osoby sięgały w tym związku. Ale wiesz co, też często jednak zdarza się tak, że jedna z tych osób, czy osoba, która jest w relacji z osobą narcystyczną, w pewnym momencie zaczyna doświadczać cierpienia. Cierpienia związanego z tym, że ta moja właśnie jakakolwiek autonomia, czy jakaś podmiotowość, ona się rozmywa, ale jednocześnie coś we mnie się budzi takiego, co powoduje, że chcę to ochronić. I zaczynam zmieniać status quo związku, no i tutaj pojawiają się strategie stosowane przez osobę narcystyczną, mające zapobiec tej zmianie. Jakie Czyli to są? w momencie, jak osoba narcystyczna zauważa, że tam się trzęsie Tam ten się projekt. coś zaczyna zmieniać. Tak? Ktoś zaczyna nie tak reagować, jak to sobie wcześniej wyobraziłem, się przyzwyczaiłem. Zaczyna inaczej się komunikować. Burzyć moją wizję. Dokładnie tak. Jakie tutaj najczęściej strategie są stosowane przez tą osobę narcystyczną? Czyli Jak się nazywają i jak one wyglądają w praktyce? wchodzimy z tego okresu idealizowania, Tak. takiego świetnego współgrania ze sobą, w dewaluację, czyli w
ten taki moment, w którym skoro tutaj się trzęsie, nie spełniasz moich oczekiwań, nie realizujesz mojego projektu, no to bardzo zero-jedynkowo będę na to patrzeć. To rzeczywiście takie zero-jedynkowo. I to nie musi być w sekundzie, ale rzeczywiście jakoś mogę jako osoba narcystyczna nagle w twoje wady zauważać. Możesz mnie denerwować, możesz mnie frustrować. Czyli z tego takiego idealnego współgrania nagle zaczynam cię dewaluować. Okej. Co może być dłuższym procesem, ale rzeczywiście Ale jakoś... z idealizacji w dewaluację. Tak, czyli zamiast cię chwalić, to będę ci robić docinki. Okej. Zamiast jakoś też się cieszyć z tobą i zabierać cię na imprezy, no to będę cię unikać albo dawać jakieś przykre I to komunikaty, czy rzeczywiście jest stosować przemoc zero-jedynkowe. psychiczną. Czyli jeżeli wcześniej była przede wszystkim albo tylko idealizacja, jesteś najlepsza, najpiękniejsza, najlepszy, najpiękniejszy, to teraz po tej zmianie jakby te elementy zostaną w ogóle wycięte z relacji, tak? I zostanie tam w to miejsce Tak jakby włożone. zaćmienie słońca było, nie? Czy Okej. księżyca. Chociaż Jasne. rzeczywiście mam osoby z rysem narcystycznym, które tak walczą albo z cechami narcystycznymi i zauważają te dewaluacje, potem mają jakąś refleksję i trochę to słońce znowu wchodzi, potem znowu gdzieś tam zaczynają dewaluować, ale widzą to zachwianie i ono jest takie rzeczywiście dość jaskrawe. Jakie jeszcze inne strategie zauważasz funkcjonowania osoby narcystycznej, która chce przywołać Do porządku. tak, czy status quo generalnie zachować? To może być zerwanie relacji. Aha, okej. Czyli gdzieś tam to jest taki ostateczny element, pewnie nie o to jeszcze pytałeś, ale może być tak, że ta dewaluacja jest na tyle silna, że ja tutaj nie widzę jako osobowość narcystyczna, czy osoba z osobowością przestrzeni do tego, żeby realizować mój projekt. Czyli Więc ci odrzucam cię zupełnie. Tak? dziękuję ci i szukam nowej osoby. Rzeczywiście Ale ci jeżeli- dziękuję. To jest tak, że na zawsze cię zostawiam, czy może jednak... Zależy, bo jak trochę od ciebie odpocznę, jakoś zatęsknię, to mogę sobie pomyśleć, że spróbujmy jeszcze raz ten projekt zrealizować. Albo jesteś moim planem B wtedy. Albo jesteś moim planem B. Jak tutaj, gdzie jestem w tej chwili, to nie bardzo jest tak, jakbym chciał, albo właśnie się znowu zaczyna zmieniać, no to sobie sprawdzę, na ile dalej jestem ważny dla ciebie, wykonując SMS-a czy telefon. Czyli I może to, być co- taki moment w moim życiu, że znowu mi przypasujesz. Albo jakoś z pamięci mojej o naszej relacji uznam, że będziesz mi potrzebny w przyszłości. No, gaslighting na przykład, taka strategia. Czyli która... tu jeszcze zakładamy, że jeszcze cię nie rzucam, ale jeszcze jakoś próbuję cię Na przywołać do razie jeszcze porządku. ciągle jesteśmy w relacji, nie ma tego zerwania. To jest takie słowo, które wiesz, też się pojawia dosyć często. No, dla wielu nie jest w ogóle zrozumiałe. Co to w ogóle znaczy gaslighting, na czym to polega? Jak większość, nie? Tych takich Tak, anglojęzycznych no tak, słów, które tak. jakoś tak bierzemy. Gaslighting to też jest określenie, które wzięło się ze sztuki, bo najpierw była sztuka teatralna, potem film. Gaslight o takim tytule, gdzie rzeczywiście partner, chyba byli małżeństwem, jeżeli dobrze kojarzę, wmawiał żonie, że to, co ona widzi, co słyszy, co jej się co zgłasza, jest nieprawdą. Jedną z jego strategii było to, że przyciemniał lampy gazowe w mieszkaniu i jak ona wie, że jest ciemniej, to mówił, że jej się zdaje. Więc to była do tego rodzaju, do tego stopnia manipulacja. Czyli taka dewaluacja wręcz sensoryczna niemalże. Sensoryczna, tak. Czyli dewaluacja i zaprzeczanie przemyśleniom, emocjom, spostrzeżeniom. Czyli to nie tak, że nie masz racji, tylko że to, czego doświadczasz, jest nieprawdziwe. Tak. Ja ci mówię, że nie masz racji. Okej. W ogóle jakoś tak będę reagować, że to, co tobie się wydaje, albo to, co widzisz, co czujesz, jest To nieprawdziwe. jest skuteczna w ogóle jakaś strategia? Niestety tak. Dlaczego? Na czym to polega? Nie, bo Przecież ona też jest taka pełzająca. Czyli to nie jest od razu takie ostre walnięcie, tylko mogę zacząć zaprzeczać twoim spostrzeżeniom, twojej pamięci, twoim emocjom, temu, co ci się Przewrażliwiony wydaje. jesteś, Tak. słuchaj. I to też się zdarza w relacji, bo w ogóle musimy sobie powiedzieć, że chyba w każdej relacji jest jakaś przemoc psychiczna, nawet nieintencjonalna. Coś takiego sobie niestety robimy. Fajnie się reflektować, przepraszać i zadośćuczyniać za to, co w relacji z osobą narcystyczną może się nie wydarzyć. Czyli ani refleksja, ani przeprosiny, ani zadośćuczynienie, tylko rzeczywiście będzie realizowany ten plan tego przywołania do porządku poprzez przemoc psychiczną. Gaslighting jest takim zaprzeczaniem różnego rodzaju doznaniom, przekonaniom, emocjom. Ale właśnie dlaczego to jest skuteczne? No bo przecież wiesz, wydawałoby się, że no chyba ja wiem, co widzę, co słyszę, co czuję, co zobaczyłem. A ty mi to mówisz, że tak nie jest, że mi się tylko wydaje, że jest ciemno. Skoro jest ciemno, no to dlaczego to ma być skuteczne? Na czym to polega, ta skuteczność tego? Jeżeli ja w tobie widzę jakąś ważną osobę, czy kogoś, komu Ja, czyli ufam. kto? Osoba, która Partner. jest w relacji z Tak. osobą narcystyczną, okej. Tak. Jak ufam ci albo podziwiam i jeszcze założymy, że rzeczywiście coś jest zaniżonego w moim poczuciu własnej wartości, no to mogę mieć taką wątpliwość. Kurczę, a może mi się wydawało.
Wiesz, z czym mi się to kojarzy? To mi się kojarzy z odzwierciedleniem, a właściwie z jego brakiem. Że ja widzę o sobie, czerpię nie z siebie, tylko z tego, co mi ty na przykład mówisz o mnie. Więc to mnie trochę prowadzi do takiego myślenia, że to trzeba mieć problem z byciem odzwierciedlonym. Czyli znowu coś w tym ja jest takiego Tak, nie do końca... tak. Że ja moich reakcji uczę się od ciebie dopiero i ty mi mówisz, czym to jest, a nie ja sam wiem, czym to jest. I to w tym momencie rzeczywiście buduje taką podatność na gaslighting, mam wrażenie. I wątpliwość w siebie, bo to zwykle też nie zareaguje od razu, aha, no tak, no wydawało mi się, przecież było ciemniej czy jaśniej przed chwilą, tylko osoba zaczyna wątpić, czyli zostaje z tym, że wydawało mi się, że jest inaczej, ty mi mówisz, że jest zupełnie odwrotnie i jakoś jestem w rozbiciu. Słuchaj, długofalowo, jeżeli ja jestem poddawany takiemu procederowi, to czym to skutkuje dla mnie i dla relacji? Ojejku, to znowu zależy od tego, z jakiego poczucia punktu startuję, jak bardzo wierzę w siebie i co tam jest z tym moim ja wewnętrznie, ale zaczynam wątpić w swoją ocenę. Znowu, tak jak powiedziałeś, to otoczenie zaczyna mi mówić, co jest prawdą, jak mam funkcjonować. Więc ja znikam w patrzeniu o sobie, znikam z naszej relacji. No i to jest sposób na to, żeby znowu wrócić na te tory funkcjonowania związku według zasad osoby narcystycznej. Nie wiem, czy oglądałeś taki film American Beauty. Dawno temu, no. I tam jest taka para. To są rodzice jednego z głównych bohaterów, chłopaka, który tam filmuje wszystko i tam jakieś narracje prowadzi. I tam jest taki ojciec, który jest chyba byłym oficerem wojska amerykańskiego. I od czasu do czasu pojawia się jego partnerka, czyli matka tego głównego bohatera, która nie istnieje, tylko jest jakby w funkcji do tego, co ten ojciec powie, zrobi i tak dalej. Ona jest zupełnie pozbawiona swojej podmiotowości. I teraz jak o tym powiedziałeś, to się zastanawiam, czy to rzeczywiście nie jest przykład tego, takiego już skrajnego bycia ofiarą gaslightingu, mówiąc wprost, kiedy ona właściwie zupełnie straciła swoją podmiotowość, nie ma swojego zdania, reakcji, kompletnie nic. Ona realizuje, tak, jest funkcją, nie? Tak. W ekosystemie. Jasne. Po czym poznać, że ja zaczynam być właśnie poddawany takiemu, czy już jestem takiemu gaslightingowi? No bo czasami mi się rzeczywiście coś może wydawać, zdarzyć. No nie? Ja mam wrażenie, że ty piszesz SMS-y z koleżanką. Mam wrażenie, że ty kładziesz się do łóżka i myślisz o koleżance. Mam wrażenie, że unikasz mnie jakoś celowo. Tak. Na tym już nie, no co ty wydaje ci się. No, takie rzeczy się rzeczywiście zdarzają, że mi się coś wydaje, bo to są moje projekcje, moje lęki. Tak, czyli my odbieramy rzeczywistość Tak, jakoś. no Bardzo ale- często nam się zdaje. Prawda? No ale teraz jednak jest tak, że ten gaslighting istnieje, funkcjonuje, no i po czym my poznamy, że tutaj jesteśmy już na grillu tego gaslightingu. I czasami wcale nie jest łatwo poznać. No właśnie, dlatego cię o to pytam, żebyśmy, wiesz... Poznać. Pierwsza zasada, taką, o której ja jakoś staram się mówić, to jest to, żeby nie być w relacji tylko tej romantycznej, w której jestem, tylko mieć jakieś grono wsparcia wokół siebie. Bo jedną z kolejnych takich strategii też przemocy psychicznej, czy przywoływania do porządku jest odcinanie od innych osób bliskich. Jak to się dzieje? Czyli albo zaczynam słyszeć jakieś komunikaty, że coś jest nie tak z tymi bliskimi osobami, albo że one występują przeciwko mojemu partnerowi z osobowością narcystyczną, czy że ten właśnie mój partner z osobowością narcystyczną podważa ich zdanie, ich wartość w naszym życiu. Więc jakoś tak się dzieje, że coraz mniej czasu spędzam z nimi, odcinam się i całą swoją uwagę przekierowuję na związek. Im mniej mam takich osób bliskich wokół siebie, tym trudniej czasami będzie mi dostrzec różne rzeczy. No bo zdarza się tak, że jak jestem w relacji, jestem w czymś, to trochę jak ta gotowana żaba. No to dokładnie ten sam przykład miałem w głowie teraz. Nie czujesz, coś się jakoś tam o jakiś stopień, 2 zmienia w trakcie, ale osoby z zewnątrz mogą jakoś mnie, nie mówię, że uratować od razu, czy wystąpić przeciwko, nie, ale zasygnalizować. Słuchaj, czy może Punktami wszystko jest odniesienia okej? też, nie? No bo rzeczywiście jest tak, że ja jako osoba narcystyczna mogę dewaluować zarówno twoich znajomych, jak i to, jak one wpływają na ciebie, odcinając cię od nich. Wtedy jesteś w pełni pod moją kontrolą, pod moim wpływem. Ale chyba też jest jeszcze inna metoda. To popraw mnie, jeśli się mylę. Ty w ogóle nie chcesz mieć nic wspólnego z tymi swoimi znajomymi, bo ze mną to jest w ogóle wow. Szkoda czasu na tamte, wiesz, jakieś tam relacje. Nawet nie muszę tak mówić, bo ja ci pokażę, ze mną jest wow. Przecież nie będę ci nic mówił, tylko cię po prostu Tak, zabiorę. tak. Doświadczysz, nie ma takiego seksu, że wiesz, szkoda z domu wychodzić, najlepiej spędzamy czas, zabieram cię w najlepsze miejsca na świecie
i tak dalej. I żywcem nie ma czasu wsadzić, nie? Tych Dosłownie. znajomych. To jest taka duża intensywność, że ci te znajomości jakby siłą rzeczy znikają. Wiesz, ja często słyszę takie opowieści od mężczyzn, bo z mężczyznami pracuję, gdzie mężczyźni mówią coś takiego, że spotkałem kobietę, tak się w niej zakochałem, że po jakimś czasie okazało się, że ja w ogóle nie mam znajomych, dlatego że byłem totalnie skoncentrowany na niej. To wcale nie oznacza, że ta znajoma to jest osoba narcystyczna, ale To rzeczywiście to jest pewnego rodzaju zagrożenie, kiedy ja, wpadam całkowicie w tą relację i nic innego się nie liczy i pozbawiam się możliwości na przykład takiego kalibrowania, o którym mówisz, a zatem właśnie bycia w relacjach, które doświadczam jakby inaczej, w których jestem inaczej doświadczany. To też jest dosyć ważne, żeby o tym pamiętać. No ale gaslighting to jest jedna z metod. Ale tutaj też, jak mówimy sobie o tych takich sygnałach ostrzegawczych, to byłoby miło, gdyby osoba, z którą zaczynam być w relacji, tworzyć relacje, chciała poznać też moich przyjaciół. Wiesz, to jest często tak, takie mam, informacje, że jeżeli ktoś się wiąże z osobą narcystyczną, to opowieść o tej osobie do tych znajomych jest taka, że one bardzo chętnie chcą się poznać z tą osobą, gdzie ty takiego człowieka znalazłeś w ogóle i tak dalej. Dobra, to jest jakby jedna rzecz, ale jest jeszcze inna strategia, którą nazwijmy cichym terrorem. I z naciskiem na cichy. Na czym tutaj polega to no właśnie takie manipulowanie, mówiąc wprost. Czyli takie karanie ciszą, tak? Jak mówisz o tym. Okej, no właśnie. Nie, bo to jest znowu strategia radzenia sobie z emocjami, czy z myślami, które we mnie w tej chwili buzują. W postaci, kiedyś to się nazywało strzelanie focha chyba, albo gdzieś. No, dalej się tak nazywa. Dalej się mówi. Czyli ja teraz ci pokażę, jak bardzo jestem zły, smutny, skrzywdzony, zraniony, poprzez to, że nie będę się odzywać. Będę cię traktować jak powietrze, albo będziemy, nie wiem, komunikować się tylko w rzeczach, o których musimy, a każdy inny temat jest niedostępny. I znowu, możemy sobie to, i też słyszę często w gabinecie, że ktoś mówi, no ale tak przeżywam emocje, że nie jestem w stanie z tobą rozmawiać. Aha. No ale znowu, to jest strategia, która jakoś została wypracowana, która w pewnym momencie twojego życia pokazała ci, że jest skuteczna i teraz ją po prostu kontynuujesz. Niekoniecznie musi znaczyć, że to jest przeciwko tej osobie, czyli partnerowi, ale to też może być po prostu strategia radzenia sobie z własnymi emocjami, pomimo partnera. I też może być przez to nieświadomą, nieumyślną przemocą psychiczną. Okej. Pojawia się tutaj jednak słowo przemoc po raz kolejny. I tutaj jeszcze wrócę zanim zadam to pytanie, do jednak płci. Bo rzeczywiście głównie wybrzmiewa w tej medialnej modzie, teraz tak to nazwę, że narcyzm to mężczyźni, borderline to kobiety generalnie. To można tak to podzielić w tych opowieściach o borderline, teraz mało się mówi. I też powiedziałeś, że rzeczywiście częściej diagnozowalny jest narcyzm u mężczyzn czy chłopców niż u kobiet czy dziewcząt. Jaka to jest w ogóle różnica w proporcji i skąd ona się w ogóle bierze? To w zależności od danych to jest od 75% do gdzieś tam ponad 50%, nie? Że rzeczywiście mężczyzn jest więcej. Czyli 75% mężczyzn, tam 25% kobiet, tak albo mniej więcej. 50-50 z grubsza. Tylko to jest też kwestia tego, no bo kto diagnozuje? Inne osoby. Więc też to nie jest tak, że osoby, które diagnozują, są nieomylne. I pytanie, na ile te społeczne stereotypy w ogóle w wychowaniu chłopców i dziewcząt, a jeszcze potem w podejściu osób diagnozujących też nie wpływają na to, że kobietom się przypisywało borderline, a mężczyznom na przykład narcyzm czy psychopatię. Nie, więc to też zawsze jest ciekawe, są te badania odnośnie diagnoz, ile jest, no bo pewnie jedna osoba zdiagnozuje troszkę inaczej niż druga. Ty mówisz, że one nie do końca są wiarygodne? Te proporcje w związku z tym? Zawsze jest jakiś margines błędu. Nie, i zastanawiam się, czy to jest tak, że rzeczywiście jakoś biologicznie jesteśmy uwarunkowani do tego, żeby mieć konkretne typy osobowości, czy to jest kwestia wychowania, zarządzania emocjami u chłopców i u dziewcząt, Oho. co właśnie, wolno, czego nie wolno. Właśnie to mnie zaciekawia, nie? Skąd tak... A na ile to jest kwestia też stereotypów u osób diagnozujących? No właśnie, gdybyśmy się spróbowali zastanowić nad tym, jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście jest nadreprezentacja u chłopców i u mężczyzn, to co może być źródłem tego, że akurat ta płeć, nasza płeć jest bardziej narażona na tą trudność narcystyczną, że się tak wyrażę. No tak, jak cofniemy się do tej niewidzialności, rzeczywiście w razie dzieciństwa, to więcej jest takich stereotypów narzuconych na chłopców, żeby pewnych emocji nie pokazywać. Okay. Nie? Czyli nie możesz być smutny, nie możesz płakać, bo jak płaczesz, to się marzesz, albo płaczesz jak baba. Masz być konkretny, męski, wsadzam w cudzysłów, bo cokolwiek to męski znaczy.
czy jest jakiś pokazany wzorzec, który może trochę gdzieś tak społecznie nakrywać na to, że chłopiec sobie poradzi. Że może mniej wymaga jakiejś uwagi czy opieki. Jasne. Nie niż dziewczynka, bo jest przecież silniejszy. Okej. Czyli tutaj już może być zaszyty potencjał tego, że w przyszłości mężczyzna, który się wychowuje w takim domu, wykształci narcyzm jako metodę sięgania po uwagę i stawania się ważnym dla innych w wyniku unieważniania potrzeb, emocji i tak dalej. Są jeszcze Czyli mniej jakieś pójdzie w jakieś histrioniczne zachowania, prawda? No tak. No bo to mu się nie Może opłaca. powiedzmy, co to są histrioniczne zachowania, bo też nie wszyscy są z branży, że tak powiem. Pewnie. Czyli gdzieś takie bardziej emocjonalne, teatralne, pokazujące cierpienie, skrzywdzenie, czy niezadowolenie z danej sytuacji. Zdecydowanie mniej. Michał, jak rozmawiam z tobą, to gdzieś tam pobrzmiewa w naszej rozmowie to, że jednak relacja z osobą narcystyczną to jest relacja, w której jednak jest sporo przemocy. I to przemocy psychicznej, mam poczucie. Trochę już wspomnieliśmy sobie o tym cichym terrorze, o gaslightingu. Ale chciałem cię zapytać o to, czy zauważasz w swojej praktyce klinicznej to, że na przykład mężczyźni, którzy mają tą trudność narcystyczną, stosują jakąś specyficzną formę przemocy psychicznej i czy ona się różni od kobiet, które są osobami narcystycznymi i właśnie też stosują przemoc psychiczną? Czy można to jakoś rozdzielić, pokazać, że te strategie w danej płci są częściej spotykane, a tutaj mniej? Albo inne? Nie dzieliłbym tego na płeć chyba, chociaż jak o tym mówisz, to rzeczywiście u mężczyzn częściej jest takie jechanie walcem. Czyli w momencie, jak się kłócimy, jak mi się coś nie spodoba, to miazga. Aha. Czyli moje zdanie musi być ostatnie. Czyli celem Okej. jest zmiażdżenie. To znaczy taka nie dojście- totalna deprecjacja do zera, wiesz, ta osoba jest zniszczona. w Tak, póki kłótni. emocjonalnie się nie wyładuje, no to rzeczywiście nie ma co mówić o jakimkolwiek nawet porozumieniu czy o kłótni, tylko jest jednostronna miazga. Mhm. A u kobiet co wtedy się dzieje? Jeśli są osobami narcystycznymi i mamy taki rodzaj konfliktów? Też może być Przemocy taka psychicznej? dewaluacja oczywiście, bo ten taki schemat, idealizacja, dewaluacja jest po prostu dla tej osobowości charakterystyczny, bez względu na płeć. Czy w jakiś sposób dewaluacja tak? Czasami bardziej subtelne są te strategie u kobiet. Czyli ja ci mogę na przykład przy znajomych tak pojechać, że absolutnie aż otoczenie może być nawet dziwnie, albo jakoś podważać twoje zdanie, czy zawstydzać cię publicznie. A ta seksualność tutaj nie gra roli u kobiet i u mężczyzn? Czy tutaj te strategie jakoś nie są trochę o to oparte? Bardzo dużo o seks jest oparte. No to opowiedz trochę o tym, proszę. W ogóle relacja seksualna jest czasami taką próbką tego, co w relacji się dzieje. Okej. I w relacji narcystycznej też, czy z osobowością narcystyczną też ten seks ma znaczenie. On rzeczywiście może być fantastyczny w momencie idealizowania. Potem może być go albo przyblokowany, czyli to takie rozgrywki seksem, że teraz tego seksu nie będzie, w ogóle żadnej bliskości. Reglamentacja następuje. Czyli w momencie dewaluacji absolutnie jest odcięcie od bliskości. Mężczyźni robią to tak samo jak kobiety, czy nie? Rzadziej, Mężczyźni jednak rzadziej. tak. Czyli tutaj jednak ta przemoc w obszarze erotycznym, seksualnym. W takim znaczeniu odcinania, blokowania, tak. Aha. Nie? No bo Czyli kobiety tutaj jednak bardziej. tak, no, jeżeli mówimy o wykorzystywaniu seksualnym jako przemocy, gdzie przekraczalne są czyjeś granice, no to też statystycznie częściej mężczyźni. Kobiety tym seksem zarządzają bardziej tak, że mówią, to tego seksu nie zobaczysz. Okej, jasne. Aż zrobisz to, czego chcę, albo będziesz taki, jak chcę. I to też może potrwać, no bo to nie wystarczy, że raz zrobisz, tylko musisz się dopasować na różnych płaszczyznach pod to moje oczekiwania. Czy widzisz jeszcze jakieś inne strategie, które jednak byłyby trochę bardziej charakterystyczne dla którejś z płci? Nie bardzo. Nie bardzo. Nie? One rzeczywiście jeszcze osobowościowo, indywidualnie też jednostkowo mogą być bardziej impulsywne, bardziej jakieś Ale to już osobowościowo. emocjonalne, tak, ale to już jest kwestia bardziej indywidualna. No generalnie jak mi się nie podoba, to ja użyję różnych strategii, które mają, tak jak powiedziałeś, to i myślę słusznie, przywołać cię do porządku. Mojego porządku dodajmy. Więc też może być tak, że nawet jak ja mam jakieś wypracowane strategie, jakiś zakres strategii, to ja jeszcze zobaczę, co dokładnie działa w relacji z tobą, albo co działa na ciebie. Czyli na Jasne. poprzednich partnerów mogło działać to, że podnosiłem głos, się nie odzywałem przez 3 dni później, a na ciebie będzie działać brak seksu. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że się zaczynam orientować, że jestem w związku z osobą narcystyczną i że przestaje to być dla mnie dobre.
To już jest super, jak się zaczynam orientować, że coś jest dla mnie niedobre. Tak, to już jest super, bo... Bo jest jakaś refleksja, jakaś świadomość. I to jeszcze do wykonania kroków jest dużo, ale żeby jakiś krok zrobić, to muszę mieć motywację. No właśnie, ale ja już chyba powoli zaczynam rozumieć, że to chyba mi nie służy, co niekoniecznie oznacza, że już umiem sobie z tym poradzić. To jakie kroki powinienem wykonać? Co warto zrobić, żeby, no nie wiem, albo wyjść z tej relacji, albo wpłynąć na jej dynamikę, czy w ogóle da się wpłynąć na dynamikę relacji z osobą narcystyczną, będąc w tej drugiej jakby pozycji, tak? Czyli partnerem osoby narcystycznej. I to pewnie też wszystko zależy od nasilenia, czyli od tej skali, na ile tego narcyzmu jest. Nie? Bo jak mówimy o zaburzeniach osobowości narcystycznej, to tam To nie ma zmiana tej struktury optymistycznych- osobowości jest niemożliwa i rzeczywiście nawet gdyby była motywacja i wytrwałość w terapii, to zajmie lata do tego, żeby jakoś... Czyli tutaj raczej ewakuacja wchodzi w rachubę, jeżeli chce jakoś zadbać o swój dobrostan, bo w tej relacji dynamiki nie zmienia. To nie ma się co Dynamiki łudzić. nie zmienię, jeżeli mam takie potrzeby, których ta osoba nie jest w stanie mi zaspokoić, bo nie jest, no to ja nie. mogę być w tej relacji i ciągle mieć źle, no bo to też jest strategia na uważnienie. No tak, ale już nie chcę. Ale już nie chcę? Już nie chcę. No. Więc myślę, że ewakuacja jest dobrym rozwiązaniem. A jeżeli to nie jest aż tak, że mamy osobowość narcystyczną po drugiej stronie, tylko to jest jednak jakiś rys narcystyczny no i czuję, że nie jest mi tak dobrze, już coraz bardziej to trafia do mojej świadomości, to Ale chcę jeszcze spróbować, chcę jeszcze jakoś fajny pobyć w tej facet, relacji. fajna dziewczyna. Generalnie jest dużo fajnych rzeczy, dużo nas łączy. Natomiast parę rzeczy jednak nie. No ja jednak nie chciałbym być taki całkowicie niewidzialny, tylko też bym chciał mieć swoje zdanie. Chciałbym móc wyrazić na przykład złość, że coś mi się nie podoba. Nie? Czy smutek. Czy... Smutek, tak. Niekoniecznie tylko wow i w ogóle fit and fun. Co teraz mogę zrobić, kurczę? No idę do niej, mówię, a ona mówi, no co ty, wydaje ci się. Wcale nie Albo jesteś taki- reaguje złością. wcale nie jesteś taki smutny, albo nie będę się odzywał przez jakiś czas do ciebie. Jakie kroki mogę podjąć? No mogę iść w kierunku takiej empatycznej konfrontacji z tą osobą. Czyli czego? Czyli gdzieś takiego zaznaczania, jak mi jest z tym twoim zachowaniem. Czyli słuchaj, w momencie, kiedy wmawiasz mi coś, albo się nie odzywasz do mnie, to wyobrażam sobie, że jest ci trudno, ale we mnie to powoduje takie emocje i oddala mnie od ciebie. Nie jestem w stanie z tobą być w tym momencie, jeżeli masz takie zachowania. Aha. Czyli możemy się uczyć gdzieś takiego rodzaju komunikacji, tylko znowu 1 raz nie zadziała, 10 też może nie zadziałać. Pytanie, na ile mamy siły, żeby częściej jakoś tak konfrontować drugą stronę i też nie oczekiwać, że te zmiany będą jakieś błyskawiczne. No oczywiście możemy skorzystać z wsparcia indywidualnego, terapeutycznego. Możemy spróbować namówić osobę na taką konsultację czy terapię par. No bo jeżeli to nie Masz jest takie też doświadczenia, zaburzenie- że się dają te osoby namówić? Dają się. To też motywacja zwykle nie jest taka, że chcę jakoś tutaj się super zmienić albo poprawić relacje, tylko może też mi się to opłaca. Ale jak już pierwszy krok jest przyjście do gabinetu, może uda się zatrzymać tę osobę, może gdzieś rzeczywiście jakoś uda się wypracować i zgłębić tę empatię w stosunku do partnera, partnerki. Nie, więc znowu, też nie musimy być sami. Czyli jak zauważam takie rzeczy, to mogę się skonsultować z bliskimi, poszukać Jakaś wsparcia. grupa Mogę wsparcia, się, tak? tak, mogę się skonsultować terapeutycznie. Nie, że to nie muszę brać na siebie całej tej odpowiedzialności, żeby nie popadać w takie znowu idealistyczne myślenie, że ja zmienię tego człowieka. Jasne. Że ja tu znowu jestem też taki wyjątkowy, niemalże tak samo jak on i będę Nawet pracować. bardziej, no bo Nawet to bardziej, się bo to zmienia dla mnie, prawda? mam jakąś wszechmoc, żeby zmienić drugą stronę. Wiesz, kiedy tak o tym rozmawiamy, to jakiś taki smutek czuję w środku, ponieważ mam poczucie, że osoba narcystyczna jest osoba bardzo głęboko samotna, która właśnie, nawet jeżeli jest w relacji, to ona nie jest w relacji z człowiekiem, tylko jest trochę w relacji z takim swoim pomysłem na to, jak chciałaby być obsługiwana przez człowieka. I pytanie jest takie, czy rzeczywiście to jest tak, że ja jako osoba narcystyczna jestem skazany na samotność? O ile moja interpretacja jest w ogóle trafna. No, to tak brzmi jak wyrok trochę. Ale pewnie w zależności od nasilenia tej cechy gdzieś ta samotność będzie się pogłębiać. Okej. A czy to w ogóle jest do zmiany? No okej, jeżeli mam zaburzenie, no to raczej nie. Jak mam osobowość narcystyczną, To mogę nad tym pracować. Tylko znowu ten proces jest też trudny, bo w relacji terapeutycznej dzieje się zwykle to samo, co w relacji takiej romantycznej. Czy jest idealizowanie terapeuty bardzo często,
do momentu, aż coś się tej osobie nie spodoba, dewaluacja i potem albo jakaś ostra reakcja, albo wyjście z terapii. No tak, Nie, jasne. więc ten moment zatrzymania w momencie dewaluacji jest kluczowy. Jeżeli uda nam Okej. się zatrzymać taką osobę w terapii, to już jest dużo. Bo po pierwsze, ona się orientuje, że może zostać, że jakoś w relacji, która nie jest idealna, dalej jest w miarę okej, więc to jest taka praca na doświadczeniu. A dwa, że możemy jakoś przejść dalej. Czyli w sumie to wtedy zaczyna się terapia. A Póki właśnie. osoba nas nie zdewaluuje, tylko jest w tej fazie idealizowania, czy jakiegoś bycia dobrym uczniem, czy dobrym pacjentem, to tam za bardzo nic się głębiej nie dzieje. Jasne. Na koniec chciałem pewien mit zweryfikować razem z tobą. No bo mit, nomen omen, mówi o tym, że przecież narcyz kochał samego siebie. Był tak bardzo w sobie zakochany, że nad tym, wiesz, nad tą kałużą tam siedział, patrzył w to swoje odbicie, no i mówi, jejku, jaki jestem przepiękny. Czy to rzeczywiście jest tak, że narcyz kocha tylko i wyłącznie samego siebie? Nie, no tak jak powiedziałeś, jest to mit. Nie? I wracając do tego, zbierając sobie to, co powiedzieliśmy dzisiaj, osoba taka może z osobowością narcystyczną budzić wrażenie, że jest zapatrzona w siebie, arogancka, wywyższać się, dewaluować innych, ale tak naprawdę robi to po coś. Tak. Po to, że w środku wcale tak pewnie się nie czuje. A jak się czuje w środku? W środku może czuć się zagubiona, w środku może nie wiedzieć, jak się czuje. W środku może czuć się gorsza, niespełniająca oczekiwań, niewarta miłości, niewarta bliskości, nie dość dobra. I najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się dla niej wydarzyć wtedy jest ponowne doświadczenie, potwierdzenie tych właśnie przekonań, które Dokładnie. w środku tak bardzo próbuje od siebie odsunąć tymi zachowaniami, które właśnie my z zewnątrz obserwujemy jako wywyższanie się, deprecjonowanie innych czy zwracanie na siebie uwagi. Tak, czyli robię wszystko, żeby się nie skonfrontować z tymi rzeczywistymi przekonaniami, jakie mam o sobie. Wiesz, na koniec już chcę powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne też w tej rozmowie jest to, że po pierwsze każdy z nas ma prawo chronić siebie przed cierpieniem wynikającym z funkcjonowania w takiej czy innej relacji. Czy to jest relacja ze sobą narcystyczną, czy w ogóle nie o to chodzi, ale tam jest cierpienie. Te strategie ochrony są różne i nie zawsze jest to od razu wyjście z tej relacji, ale bardzo mi zależy na tym, żeby jakby wybrzmiało, że mówienie o tym, że ktoś jest narcyzem i toksykiem, to jest super duże uproszczenie, które moim zdaniem w bardzo dużej mierze nie oddaje tego, o co tak naprawdę chodzi. Chodzi o wymiar bardzo głębokiego cierpienia, którego właśnie te przejawy są ochroną, taką tarczą. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. No i To jeśli mogę jeszcze tylko jedno dodam, że pójdę za tym, co powiedziałeś. To jest szalenie dla mnie ważne, a wręcz mówienie o kimś toksyk narcyz też jest przemocowe. no właśnie tak. Fajnie, dzięki, że to wybrzmiało. Jeszcze raz dzięki, że przyjąłeś zaproszenie.